Witam moich sympatycznych widzów. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jaki jest najniebezpieczniejszy ładunek do przewożenia tutaj w Ameryce. Przewożąc ten ładunek, słuchajcie, bardzo łatwo można zginąć. Można zrobić krzywdę sobie i też innym uczestnikom ruchu. Czy wożąc ten ładunek mam więcej płacone, czy to jest tak samo, jakbym wiózł małą rurkę lub na przykład big bagi z cebulą lub kartoflami? Słuchajcie, zostańcie ze mną, obejrzyjcie mój odcinek, a dowiecie się, co to jest za ładunek. Witam moich widzów. Odsunę się troszkę od silnika, bo jest głośno. Słuchajcie, jest upał niesamowity. Jestem pod Chicago i mam załadunek. Nie mogę w to uwierzyć, słuchajcie, że jest październik, a tutaj są upały po prostu jak na Florydzie czy w Kalifornii. No jak w lato w Polsce, może nie tego roku akurat, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, jesteśmy tutaj w dużej firmie. To jest duża firma, tutaj jest bardzo wiele firm i tutaj ładujemy tylko stal. Mówiąc krótko, wielkie te bębny, tak zwane coile, uważane tutaj w Ameryce chyba za najniebezpieczniejszy ładunek, jaki tylko może być, z uwagi na to, że on po prostu może generalnie jeździć po całej naczepie, jeśli pójdzie nam pas, łańcuchy przeważnie. Zmiażdży, słuchajcie, zniszczy całą tutaj kabinę. No nie wychodzimy z tego żywi, także dlatego ten ładunek jest tak niebezpieczny. I właśnie, słuchajcie, temu załadunkowi, jestem nieogolony, ale mniejsza z tym, temu załadunkowi poświęcę dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Pewnie w Polsce też, w Europie też ładuje się coile. Pamiętam, jak jeździłem w Niemczech, w niemieckiej firmie, to była oczywiście firanka, miała tunel tutaj taki, rów na środku. Było o wiele bardziej bezpieczne to. Nasadzało się, osadzało się tę rolkę i spinało się oczywiście, ale to było inaczej, były kliny, etc., etc. Tutaj, słuchajcie, robimy coś innego. Pokażę Wam dokładnie, jak musimy przygotować naczepę do załadunku tych dwóch. Mam dwie coile i z tymi coilami, dzisiaj jest czwartek, z tymi coilami będę jechał, słuchajcie, do Brownsville, między innymi tam, gdzie Elon Musk ma swoje futurystyczne miasto, ale do niego akurat nie jedziemy. Także słuchajcie, wchodzimy teraz na naczepę. Mam coś z samochodem, wiecie, coś z filtrem DPF. Injektory były wszystkie wymieniane, nie wypala odpowiednio. Dobra, słuchajcie, wchodzimy na górę. Słuchajcie, do tej pracy generalnie zawsze ubieram się, już taki mój strój, mam kilka takich ubiorów, typowo robocze, typowo do brudnej pracy. Słuchajcie, jesteśmy w ogóle 14 albo 13 w kolejce. Tutaj wjeżdżamy i tak jest, tam podwójnie są ustawione. Ja jestem chyba 14, zgadza się, także tutaj będzie długa kolejka. Słuchajcie, co robimy właśnie tutaj, żeby przygotować, żeby on tylko tutaj tym wysięgnikiem osadził dwie coile. Słuchajcie, na początek to są tak zwane coil raki. Wkładamy tutaj w te dwa coil raki, wkładamy tutaj fory, to są 2x2, bo już nie wiem, czyli w sensie 2 incze, 2 cale na 2 cale, a tu są 4 cale chyba, no niech będzie 2x4. Żeby nam się nie rozjechało, jak przyjdzie na coila, to po prostu nie ucieknie nam ani w jedną mańkę, ani w drugą. To są właśnie coilraki, one są niezbędne. Maty antypoślizgowe muszą koniecznie też być.
One będą chyba węższe, ja wtedy to muszę właśnie regulować, ponieważ nie wiem jak długa będzie ta coila, nie widziałem ładunku. Byłem zrobić check-in tak zwany, ale nic nie wiem. Także mogę to zrobić w ten sposób, mogę to jeszcze, jak będzie na całej długości, to wiadomo o co chodzi. To są maty antypoślizgowe, one są niezbędne. Oczywiście też przygotowałem, to będą, słuchajcie, taki jeden łańcuch, tutaj on jest obliczony, on ma 10 000 funtów, czyli około będzie zawęże 5 000 kilogramów. Mam 20 000 funtów, czyli około 10 ton, czyli teoretycznie na jedną coilę by wystarczyły 2 takie łańcuchy, tak? Oczywiście 2 to jest za mało, damy 3, czyli pokażę Wam później jak to robię. Zwane bindersy, one są już do naciągania łańcucha. Tak zwane edge protectors, czyli takie narożniki, żeby nie uszkodzić, żeby łańcuch na rancie, kancie nie uszkodził akurat stali. Też tu zakładamy, tutaj idzie w środku łańcuch. Słuchajcie, z uwagi na to, że jak tutaj będzie leżała ta coila, to ma ostre ranty, tak, żeby nie pociąć, bo to oczywiście muszę wszystko później przykryć tarpem, czyli plandeką. Przykrywamy całość blankietami, kocami mówiąc krótko, żeby zabezpieczyć ostre ranty tej coili, tej rolki przed uszkodzeniem plandeki. Słuchajcie, generalnie wszystko jest bardzo proste. Pamiętam jak dziś, tutaj już jeżdżę na flatbedach drugi rok, 2 lata, będzie w listopadzie. Wydawało mi się to po prostu bardzo skomplikowane. Byłem w stresie, ale już nie jestem. Czekamy na swoją kolegę. Wjeżdżamy do bay numer 2. Na załadunek czekamy, on to osadza. Nie mogę wyjechać, słuchajcie, z tego budynku, jak nie zabezpieczę chociaż minimum jednym pasem każdej rolki. Łańcuchy później na zewnątrz, chyba że pada deszcz, musimy to oplandekować w środku. Jak nie pada, tak jak dzisiaj, jest piękna pogoda, zabezpieczamy jednym pasem przez środek, wyjeżdżamy, żeby nie blokować po prostu miejsca. Całą resztę robimy na zewnątrz. Słuchajcie, jest przy tym trochę roboty. Plandekowanie, słuchajcie, to jest czynność nie taka trudna. To są małe coile, to będzie tylko narzucenie plandeki, podwinięcie, zabezpieczenie, ściągnięcie gumami. To wszystko. To jest taka robota bardzo brudna. Zawsze po tej pracy tutaj każdy chyba jest bardzo brudny, dlatego tutaj ubieranie się i szpanowanie ciuchami dobrymi kompletnie nie ma sensu. Słuchajcie, z uwagi na to, że mój trak jest dłuższy niż wszystkie traki inne, również na ramię, on jest dłuższy. Widzicie, zgasł mi. Merd. Znowu mi zgasł. To już 5. raz od wczoraj, kiedy mi gaśnie, ale dobra, później. Ta naczepa, słuchajcie, przeważnie są 53. Ten facet ma 53 na bank. Ja do tej naczepy, mój boss akurat preferuje 48. Mówię o stopach długości. Tutaj na środku, spójrzcie. Tutaj ten napis East, on nam pokazuje, gdzie jest dokładnie centrum naczepy. I tutaj dokładnie ustawiłem, że jedna coila będzie tutaj, druga tutaj. Środek jest dokładnie między nimi. Rozkładamy ciężar równiutko na naczepę. 20 000 funtów to nie jest dużo. Będę miał jeszcze tutaj jutro prawdopodobnie w Chicago doładunki. Może Dallas, może Houston, tego kompletnie jeszcze nie wiem. Słuchajcie, ten samochód jest 2-latek, miał robione u dealera, czyli autoryzowany serwis naprawczy Peterbilta. Miał naprawiane wtryski, wszystkie wymieniane miał, nie naprawiane, wymieniane za kupę $1000. Dalej coś się dzieje. Z tego co wiem, to mieszanka, z tego co wiem, to idzie zła mieszanka, która ma prawidłowo wypalić nagar na filtrze DPF. Nie robi tego. Coś się dzieje. Nie przerywa mi w czasie jazdy, jest ok, wszystko, ale mam ikony 2 na dashboardzie. Także słuchajcie, czekamy tutaj. Generalnie pilnują tego samochodu, jestem za nim. Wszyscy jedziemy do jednych drzwi. Także to będzie długie popołudnie.
Ale mniejsza z tym, ja i tak dzisiaj już nic nie załaduję w Chicago, bo jest za późno. Później w środku każdą moją czynność Wam pokażę. To nie jest nic skomplikowanego. Na początek może tak. Pamiętam mój początek też, Coila, Boże, jechałem do San Francisco. Co chwila tylko patrzyłem w lusterka, czy ona w ogóle jeszcze jest. Pamiętam to, ale w tym momencie jak dobrze zabezpieczymy łańcuchami, wiecie, mocno, silnie i tak dalej, to wszystko będzie ok. Ale właśnie to spinanie Wam tutaj pokażę, już na miejscu w środku. To sobie porównacie. Słuchajcie, ja tutaj nie będę na moim kanale, wiecie, serwował Wam takich fast foodów z kabiny, mlaskał, siorbał i tak dalej. Chcę Wam pokazać takie, może nie to, że ciekawe rzeczy, ale rzeczy, które mogą być inne niż na przykład w Europie. A może to inaczej robicie. Ja nie woziłem tak, ja jeździłem firankami albo chłodniami. Nie woziłem tego typu rzeczy w Europie na co dzień, także ci, co jeżdżą, panowie lub panie, to sobie porównacie, czy to robimy podobnie tutaj w Ameryce, czy może całkowicie inaczej. Słuchajcie, mój sprzęt to już jest dead. Tutaj ta opona tylnia ma tutaj taki cut, czyli rozcięcie do wymiany. Ja jeszcze patrzyłem wczoraj, przez przypadek spiąłem koło pasem. 8 jest, albo nawet 16, także ten rower się już nie nadaje. Chyba go wyrzucam. Słuchajcie, minęło chyba z pół godziny, od kiedy mówiłem ostatnim razem. Stoimy w miejscu, tu w ogóle się nic nie przesuwa, wiecie? Nic kompletnie, tak jakby tutaj zawsze szło szybko. Ja nigdy nie stałem, zawsze byłem już tam, pod drzwiami, ciach, bach, wjeżdżaj, go! A dzisiaj jest inaczej, a to jest najgorsze jest to, że oni się w ogóle nie przesuwają tutaj. Słuchajcie, oczywiście tutaj w tej firmie obowiązek to jest niezbędny, potrzebny oczywiście jest kask, bez tego nie mamy tam prawa wejść. I oczywiście kamizelka. Kamizelka z Bogiem sprawa, ale jak Wam powiem, że jak mam to założyć, to jest tak niewygodne. Słuchajcie, oni myślą, że oni sobie to mają na głowie i sobie chodzą sobie po tym warsztacie, czy tam po tym magazynie. Ta głowa jest prosto, tak? Cały czas przeważnie. Ale tutaj my wykonujemy tyle czynności, słuchajcie, i to co chwila ten kask albo tu, albo na oczy, albo tu. No totalna bzdura. Nienawidzę, słuchajcie, zakładać kasku na głowę, bo on zwyczajnie mi przeszkadza. Także słuchajcie, czekamy tutaj, idę się po prostu położyć na wóz, jak tu się mówi w Wojsku Polskim, no bo nic innego nie pozostaje mi robić, także... Słuchajcie, generalnie robię w tym momencie przerwę, idę, coś tam może zjem, zupki mi się odmrażają. Słuchajcie, czekamy, tu będzie długi załadunek, długie czekanie, także odezwę się do Was, jak już będziemy w środku. Słuchajcie, 1,5 godziny i się przesunąłem tylko o jedno miejsce. Masakra jakaś. Tu będzie ładowanie do nocy. Także już zrobiło się ciemno, kurwa, a my dalej stoimy. No jeszcze nie tak dokładnie ciemno, ale już jest... jeszcze, słuchajcie, to będzie długa noc. Ale nic nie poradzę. Generalnie to już jest prawie noc. A to nic. Czy coś tam. Ale jak to tak pójdzie, to jest 7:30. O 10:00 może wjadę, zanim załadują, zanim to będzie... Ja tutaj w tej firmie jestem już któryś raz, nie miałem tak nigdy. Zawsze wjeżdżałem, poszedł. Moment, a dzisiaj jest wyjątkowo wolno. No coś się ruszyło i to nagle tak szybko, także jest ok. Tutaj sam załadunek, jeśli on nie będzie tutaj plandekował, a nie powinien, to tylko ciach, bach, zepnie pasem jedną, drugą, trzecią, bo chyba... Nie, on dwie też ładuje. 15 minut i powinien wyjechać. Ale jak to będzie? Ten kask to jest zajebisty. Ok, ruszyło się i to dość sprawnie. Tutaj jeśli on tego nie będzie plandekował, a nie powinien, tylko zepnie jednym pasem drugim,
i na zewnątrz, żeby zwolnić miejsce, wiadomo o co chodzi. Kwestia 15 minut i powinno być ok. Ten kask to jest zajebisty. No jest już, słuchajcie, już w tym momencie idzie 5 godzina, od kiedy przyjechałem. Także... No niestety, ale gość spina łańcuchami. No mam nadzieję, że tylko jednym. Zobaczymy. To tak długo trwa, bo on spina wszystko, słuchajcie. Tak normalnie, że można było spiąć tylko tak i wyjechać i na zewnątrz, spinać już dokumenty, nie? Dlatego to tak długo trwa właśnie. No nic, ja zapytam się go, czy mogę tylko jeden pas przepiąć na każdej rolce, bo mam dwie, i wyjechać tam, żeby z tyłu ich nie blokować. Tam jest, z przodu jest pełno miejsca. Nie wiem, dlaczego on to robi tutaj i blokuje wszystkich. No zapytamy się. Słuchajcie, ja już pasy wyjąłem dwa, żeby przerzucić tylko przez środek i wyjeżdżamy. Ale zobaczymy, czy on się zgodzi, bo mogły jakieś zmiany zajść. No tutaj tego jest od gronu. Wszystko brand new. Oczywiście położyłem nie te coilraki, powinny być takie, które dadzą delikatny kąt, żeby coila nie leżała na rancie. Musi być tak teraz, ale mniejsza z tym, jest ok. Pytałem się go, słuchajcie, po jednym pasie i wyjeżdżamy stąd. Słuchajcie, one nie są duże. Ten mały tarp, partial tarp, on wystarczy. Tutaj nie potrzeba całej wielkiej czwórki, w sensie czterostopowy, czyli 1,20 m wysoka jedna ścianka. To jest potężny tarp. Tutaj partial tarp, czyli tutaj ten, co mam, wystarczy na to.
Już na środku. Dobra. On mówi, że jak chcę, to mogę być tutaj, jak nie chcę, to mogę wyjechać, a ja wolę wyjechać, bo tu jest potężny zaduch. Ok. Tutaj słuchajcie, te pasy już w ogóle zostają na stałe, także my już tutaj nie zdejmujemy. Jeden łańcuch, drugi łańcuch, trzeci łańcuch. Nie potrzeba jest trzech, ale ja zawsze robię na wyrost. Dobra, znowu tutaj za mało miejsca, ale to nie szkodzi. Na zewnątrz mobilna. No, to będzie. Dobra, dobijemy jeszcze na zewnątrz. Wyjeżdżamy. Słuchajcie, jesteśmy na zewnątrz i dzięki Bogu, bo już tu jest w ogóle chłodniej, to od tego trzeba zacząć. Ale dobra. Te pasy dociskamy. Spójrzcie tutaj. Tutaj jest tak zwany cut. To jest nowy pas. Słuchajcie, tutaj tak naprawdę w Europie pas, jak nie ma tego tutaj stickera, to się jakoś nazywało z tymi danymi wszystkimi tam, nie pamiętam już dokładnie, to ten pas, mimo to, że był bardzo ładny, nie miał tego stickera tutaj w Europie, to był już nieładny, niedobry, zły mandat. Tutaj pasy mogą być ponacinane. Nikt nikomu nic nie zrobi, słuchajcie. To są małe coile. Tutaj mamy 10 ton, czyli 5 ton każda. Te pasy dociskamy, słuchajcie. Jak 5 ton, czyli 10 000 funtów, to generalnie jak dam dwa pasy, dwa łańcuchy. Jeden, drugi. Dam 3, na wszelkie to jest coila. Słuchajcie, spójrzcie, co się stanie, jak ta coila poleci do przodu. Dlatego ja zawsze daję wszystkiego więcej, i pasów, i łańcuchów, i wszystkiego, nawet jak tarpuję plandeki, to też daję na maksa gumy, bo są wiatry, góry skaliste, Wyoming i tak dalej. Słuchajcie, biorą się do roboty.
Czyli po 3 łańcuchy dajemy na wszelki wypadek. I przykrywamy to, słuchajcie, tutaj tymi kocami, aczkolwiek te ranty widzę, że są zabezpieczone, nic nie będzie. Ale i tak zarzucę te pedy just in case. I plandykujemy to, słuchajcie, małym tarpem, za który boss mi płaci ten mały $25. Niedużo, ale to jest parę minut roboty. Dobra, gdzieś tam pójść. Słuchajcie, są już 3 łańcuchy na jednej coili. Czas operacyjny był jakieś 10-12 minut, no max 15. Także tyle to trwa. To niedużo. Lecimy dalej. Słuchajcie, niektórzy tutaj tak zahaczają.
tutaj, w tej naczepie, tutaj ta rama, ona nie jest nie służy absolutnie, tam nawet jest napisane, do zaczepiania, zabezpieczania ładunku. Słuchajcie, generalnie już jest zabezpieczone wszystko. Sprawdzam jeszcze mniej więcej te uszy tutaj, słuchajcie, tutaj to jest istotne, żeby wszędzie było na całe ucho. Ja oczywiście już sprawdziłem, także jest ok. Słuchajcie, dociskamy pasy jeszcze i kładziemy plandekę małą. Słuchajcie, plandeka już jest na górze. Za bardzo to się z tym nie chrzanimy, bo to można w nieskończoność, słuchajcie, ładnie podwijać, jak prezencik na Christmas. A to nie o to chodzi, to musi być, owszem, zabezpieczone, bezpiecznie, sztywno, żeby wiatr nie zerwał, ale nie musi być nie wiadomo jak designersko. Tym bardziej, że jestem kiepski w tym. Słuchajcie, jesteśmy... Tak to wygląda, jest zabezpieczone, każda z nich 5 ton, 3 pasy, 3 łańcuchy, 1 pas. Słuchajcie, to jest dużo, za dużo. Ale tutaj akurat w tym przypadku w ogóle na flatbedach, słuchajcie, nie ma pojęcia za dużo, ponieważ to jest zawsze lepiej, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo, jak i innych. Słuchajcie, dlaczego te coile tak, te filmiki co ja widzę, to są przeważnie na skrzyżowaniach, mała prędkość, jakieś tam hamowanie, cyk cyk, coila through, kabiny nie ma, pewnie kierowcy nie ma, ale słuchajcie, to jest tylko z winy kierowców. To jest tylko i wyłącznie z winy kierowców, że ładunek jest zwyczajnie źle zabezpieczony. 3 łańcuchy, 1 pas na w sumie 5 ton. To jest, słuchajcie, ten trak będzie fikołki robił, a to będzie zamocowane, także tak ma być. Słuchajcie, zawsze oglądamy jeszcze do końca, czy wszystko, nic nie zostało. Twarde rzeczy, które mogą sprawić, że komuś coś spadnie na samochód. Tutaj jest wszystko ok, aczkolwiek spójrzcie. Widzicie? Dlatego trzeba zawsze chodzić. Słuchajcie, generalnie są tutaj większość ludzi, kierowców, boi się flatbedów. Na myśl tutaj o coilach, to już w ogóle absolutnie nie. Ludzie się boją. No niech się boją. To jest już ich sprawa. Ja się nie boję, ponieważ myślę. Oczywiście błędy są, ale tutaj w tym przypadku to akurat nie ma miejsca na błędy. Słuchajcie, jesteśmy już, oprócz tego, że jestem cały brudny, to jesteśmy już gotowi generalnie do wyjazdu. Jesteśmy pod Chicago. Jutro, słuchajcie, zostają tutaj, w tej firmie. Nie ma sensu w ogóle wyjeżdżać przez Chicago. Kierunek Chicago. Jutro muszą być w Chicago rano, ponieważ mam doładunek w pewnej takiej zaprzyjaźnionej firmie. Ten ładunek już zabrał dla mnie lokalny kierowca i tam przerzucimy to. Tam już na mnie czeka. Muszę być rano, ponieważ w sobotę, słuchajcie, muszę być w Teksasie. Jedziemy, słuchajcie, do Brownsville. Nie wiem dokładnie, gdzie jedziemy ten pierwszy mój stop. Prawdopodobnie okolice Dallas. Później Brownsville. To jest przy samym Meksyku. Także słuchajcie, no fajnie, lubię takie trasy. A propos Brownsville, słuchajcie, tutaj położę Wam mój odcinek. W maju tego roku byłem właśnie w Brownsville, centrum lotów kosmicznych. Jeśli w ogóle ogarniacie temat Starbase, Starship, etc., etc. Słuchajcie, tej rakiety już nie ma. Macie tylko jedyną okazję zobaczyć ją u mnie
na kanale, w mojej firmie, ponieważ byłem no, tuż obok niej, miałem tę sposobność, żeby nakręcić, także obejrzyjcie sobie mój odcinek, no nie ma nie wiadomo co, ale lepszy ryc niż nic, prawda? Także cóż, dziękuję za uwagę i see you next time. Słuchajcie, oczywiście, że nie mam więcej płacone. Ten ładunek, czyli coila, jest tak samo płacony, jakbym jechał z małą rurką hydrauliczną, obojętnie. Po prostu nikt nie płaci za przewożenie coili ekstra pieniędzy, ale tak naprawdę, słuchajcie, ja do tych coili podchodzę całkowicie inaczej. Nie boję się kompletnie, nie boję się. Pierwszy raz, jak wiozłem, rzeczywiście, mówiłem wcześniej, do San Francisco, obawy pewne miałem. W tym momencie, słuchajcie, absolutnie nie. I tutaj właśnie, słuchajcie, jest jedno proste rozwiązanie. Trzeba być, słuchajcie, bardzo dokładnym, uważnym, rzetelnym w tym, co się robi, czyli w zabezpieczaniu tej coili. Słuchajcie, spójrzcie, jeśli coila tutaj stoi i ona waży 30 000 funtów, około 15 ton, według tutaj prawa 3 łańcuchy, tak jak ja mam, bo są różne łańcuchy, ale to co ja mam, jeden to jest 10 000 funtów, czyli 30 000, 3 łańcuchy, słuchajcie, wystarczyłyby. No właśnie. A tak naprawdę, słuchajcie, jaki problem jest założyć 5 łańcuchów? Ja zawsze, słuchajcie, zawsze daję, czy to pasów na ładunki wysokie, różnego rodzaju, czy to coile, zawsze daję po prostu więcej i jestem, słuchajcie, bezpieczny. To wszystko, słuchajcie, jest bardzo proste, ale niestety trzeba chcieć. Tutaj te wszystkie wypadki spowodowane z udziałem coili, no może tak to nazwę, to jest tylko i wyłącznie, słuchajcie, lenistwo, mówiąc krótko, kierowcy. Niedbałość, lenistwo, oni mają wywalone, ponieważ prawo mówi, że jak coila waży 20 ton, to ja założę 2 łańcuchy, 20 000 funtów, to ja założę 2 łańcuchy, ponieważ jeden ma 10 000, razy 2, 20, wystarczy. Otóż nie, słuchajcie. Słuchajcie, tutaj w tym po prostu im więcej, tym lepiej. Ja tak uważam. I ja tak właśnie robię. Słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jestem w South Dakocie. Czekajcie na mój kolejny odcinek, będzie już niebawem. Pozdrawiam.